Oprócz tego, że karmimy i pokazujemy, jak gotować na YouTubie, organizujemy szkolenia z gotowania. Są warsztaty pod tytułem Podstawy bezglutenowej kuchni wegańskiej, mięsna kuchnia bezmięsna, są różne wypieki, warsztaty świąteczne i to wszystko odbywa się w Orłowie, w naszej pracowni kulinarnej. Na ateliersmaku.pl znajdziecie wszelkie informacje. Mamy także szkolenia online, zatem na stronie kursy.ateliersmaku.pl znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. W związku z tym, że bardzo lubimy gotować, to jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak jeszcze kulinarnie nas wykorzystać, to bywa, że godzimy się również zrobić warsztaty poza naszą siedzibą. Więc jak macie jakieś propozycje, jesteśmy otwarci. Kulinarnie nas wykorzystać. Oprócz stacjonarnych szkoleń i warsztatów jeździmy m.in. do Gołubia raz w tygodniu. W ośrodku u Zbója mamy prelekcje na temat bezglutenowej kuchni wegańskiej. Przedostajemy się tam naszym food truckiem, którego również wykorzystujemy do różnych eventów w terenie. Robimy też małe pokazy gotowania albo pokazujemy, jak gotować pracownikom firm podczas spotkań integracyjnych. I właśnie wtedy, co tydzień, w piątek, kiedy jedziemy do Gołubia, to jest ten czas, kiedy na pewno jesteśmy razem i na pewno mamy różne przemyślenia na temat diety, gotowania, jedzenia i chętnie się z Wami dzielimy. I właśnie w każdy piątek spotykamy się z Wami na żywo na Instagramie, nadajemy z naszego food trucka. Dieta bezglutenowa absolutnie nie jest fit, ale może być fit. Musimy pamiętać o tym, że dieta bezglutenowa dla osoby, która nie powinna jeść glutenu i przez to jedząc ten gluten robi się taka duża, opuchnięta, zatrzymuje w ciele wodę, na pewno będzie fit, bo bardzo szybko uzyska taki efekt, że ta woda nie będzie się zatrzymywała niepotrzebnie w organizmie. Ale dla osoby, która będzie chciała się odchudzić i zacznie jeść bezglutenowe rzeczy bez umiaru, to nie będzie fit dieta, dlatego gdyż w takiej diecie jest dużo więcej węglowodanów. Dlatego nie traktujcie jako diety odchudzającej, no chyba że przez to, że będziecie mniej jedli, bo wszędzie czyhają na nas pułapki w postaci glutenowych pączków, glutenowych pizz, glutenowych ciasteczek w każdej kawiarni i wszędzie. Że jeśli znajdziemy bezglutenową pizzę, bezglutenowego torta, bezglutenowe pączki, wafelki, ciasteczka, chleby, pierogi, naleśniki, to wszystko są nadal węglowodany, tak samo jak glutenowe. Tego nie jadamy zawsze i nie o każdej porze dnia. Wieczorem węglowodanów nie jadamy, ponieważ przerobią się na piękny tłuszczyk na następny dzień. Jest jeszcze druga sprawa, że jeśli ktoś nie przyswajał glutenu i to wszystko było wypłukiwane i miał ten rozmiar, to nagle jak zacznie jeść rzeczy, które mu nie szkodzą, mu albo jej nie szkodzą, jelita zaczną trawić i przyswajać, może być tak, że zacznie nabierać wagę. Więc nagle możemy mieć przeskok z takiej sylwetki na taką. Tego też nie chcemy. Kolejna rzecz bardzo istotna, to ta dieta może być fit, bo ja po sobie zauważyłam, jeżeli idąc gdziekolwiek, czy do koleżanki, czy z koleżanką wpadając gdzieś na kawę, ona sobie bierze jakieś ciasteczko, ja pytam o wersję bez glutenu i bez nabiału i takiej zazwyczaj nie ma. I ona jest fit, dlatego że na stołach w święta, jeżeli idziemy do rodziny, do znajomych, zawsze jest mnóstwo glutenu i nabiału. I dlatego ja mam mało propozycji do wybrania. Dlatego dużo mniej przez to jadam i bardziej świadomie. Dlatego ta dieta może być. Też się zrobiły coraz bardziej sprawnym w gotowaniu, więc i tak wychodzimy na święta, po świętach. Ale moje siostry dbają o to, żeby jeść wtedy, kiedy człowiek jest głodny i tyle, ile potrzebuje jego ciało. Oczywiście nasze rodziny nie mają już od dawna nic przeciwko naszej diecie, za to bardzo z tego lubią korzystać, także cieszą się, gdy na święta przynosimy różne ciasta i smakołyki. Ale na święta też przeginamy, nie? No trzeba. Kiedyś trzeba, nie? Tak. Żeby zrozumieć, jak nie przeginać. Zatem zapraszamy do korzystania z bezglutenowej kuchni wegańskiej Atelier Smaku. Jola Słoma i Mirek Trembulak. Do zobaczenia.